Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. Dziś długo zapowiadana tier lista, w której dowiecie się, których bohaterów warto robić, których może sobie lepiej odpuścić. Przeciągnęło się to, bo co chwilę czekałem na nowych bohaterów, żeby ta tier lista była jak najbardziej aktualna. Ostatnio dostaliśmy nową piechotę, można powiedzieć śmiało, że jest najlepsza, więc wiem już wszystko o wszystkich bohaterach. Widziałem mnóstwo raportów, dużo filmów, streamów, różnych mainów, poszczególnych jednostek i przede wszystkim mam duże doświadczenie w tej grze, jak i na polu walki. W każdym sezonie na koncie free-to-play wbijałem minimum 12 milionów zasług, co jest, umówmy się, nie lada osiągnięciem, szczególnie, że robiłem to jednostkami T4, a ci, którzy śledzą ten kanał, wiedzą, że na 90% KVK walczę w top 1, 2, 3 KVK, więc moi przeciwnicy są z najwyższej półki, co jeszcze utrudnia zdobywanie zasług. Natomiast jeśli chodzi o tier listę, to zdaję sobie sprawę, że zawsze jest to kontrowersyjny temat i każdy będzie miał swoje inne doświadczenia z tymi samymi bohaterami, ale pamiętajcie, że to moja tier lista, w której oczywiście sugeruję się raportami ze wszystkich źródeł, jakie tylko mam. Zanim zaczniemy, przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli bardziej doceniasz te materiały, możesz wesprzeć ten kanał, za co z góry dziękuję. Jeśli chodzi o same tiery, to w S-tierze będą bohaterowie, którzy wyróżniają się bardzo mocno na tle innych i na pewno przez długi czas nie będziecie żałowali, że takiego bohatera zrobiliście. W A-tierze będą bardzo dobrzy bohaterowie, których również warto robić, jeśli mainujecie daną jednostkę, ale jeśli nie mainujecie danej jednostki, no to nie musicie robić do nich bohaterów oczywiście, aczkolwiek źle na tym nie wyjdziecie, jeśli sobie takich bohaterów zrobicie. Jeśli chodzi o B-tier, będą tam bohaterowie dobrzy, których oczywiście również nie musicie robić, bardziej będą to bohaterowie dla mainów danych jednostek, ale jeśli nie mainujecie danej jednostki, to raczej bym sobie odpuścił robienie takiego bohatera. W C-tierze będą zapychacze, którzy radzą sobie w miarę ok, ale raczej szybko wypadną, szybko pójdą na ławkę rezerwowych. No i w D-tierze będą bohaterowie, których absolutnie nie polecam robić. Od razu wam mówię, że Call of Dragons jest taką grą, gdzie większością bohaterów można coś zrobić, więc w D-tierze tych bohaterów będzie naprawdę niewiele. Skoro mamy już ten wstęp za sobą, przejdźmy do tier listy. Jest to zestawienie bohaterów z Open Fieldu, więc będziemy brali tutaj pod uwagę, jak się prezentują na polu walki na otwartej przestrzeni. Miejcie jeszcze z tyłu głowy to, że jeśli dam na początku jakiegoś bohatera, na przykład w B-tierze, to pod koniec filmu, jak zobaczymy całą tier listę, jak ona wygląda, być może jego pozycja się zmieni, więc miejcie to z tyłu głowy. Także przejdźmy do pierwszego bohatera. Pierwszy z brzegu będzie Alistair. Jeśli chodzi o Alistaira, to jest ok, bohaterem, jak na epickiego jest naprawdę dobry, ale no musi ustąpić miejsca bohaterom legendarnym, więc raczej jest to taki zapychacz. Drugi z brzegu jest Alwyn. Ja osobiście Alwyna nie polecam, moim zdaniem jest to bardzo słaby bohater. Magowie mają dużo lepszych opcji, naprawdę dużo lepszych opcji. No a skoro o dobrych opcjach mowa, no to mamy tutaj Ateusa. Główną siłą Ateusa jest to, że dzięki niemu nasi bohaterowie szybciej wpadają w szał, więc pozwala się rozkręcić na przykład takiej Lilce. Poza tym lata, więc możemy go wykorzystać w różnym terenie. Kolejny bohater Bakar. Jeśli chodzi o Bakara, to moim zdaniem jest to również D-tier. Jasne, jak nie macie kogo wystawić, to go wystawicie, ale generalnie to nie jest jakiś mocny bohater. Ma słabe statystyki, jest dosyć miękki i w ogóle nie przynosi za dużo zasług. Jeśli chodzi o Bakshiego, jest to bohater dobry. Poza tym jest ze skrzyń, więc łatwo go zrobić. Osobiście, jeśli chodzi o granie kawalerią, to i tak potrzebujecie 4-5 marszy, więc dla mainów kawalerii oczywiście jest to bohater dobry. Zwykły gracz też sobie raczej zrobi go prędzej czy później jakoś sensownie. Natomiast jeśli nie gracie kawalerią, oczywiście nie musicie dawać w niego tokenów, ale jest to bohater naprawdę solidny. Kolejnym bohaterem jest Bertrand, bardzo dobry bohater, jeśli chodzi o walkę przeciwko piechocie. Trochę słabiej sobie radzi, jeśli chodzi o walkę przeciwko legionom magicznym na przykład, bo nie ma obrażeń obszarowych, ale mimo to tam, gdzie jest dużo piechoty, błyszczy, więc ogólnie jest to bohater dobry. Kolejnym bohaterem jest Dunfel. Jeśli chodzi o legiony piechoty, o bohaterów do piechoty, to
Bohaterowie z G2 są lepsi, bohaterowie z G4 są lepsi, więc Dunfell moim zdaniem jest takim betierem na Openfieldzie. Dla mainów spoko, ale jak nie gracie, to naprawdę lepiej sobie zrobić Goresha, a najlepiej to sobie zrobić nową piechotę G4. No jak chcecie grać na kilka legionów piechoty, no to wiadomo, nie macie wyboru. Jeśli chodzi o Elianę, no to na Openfieldzie dużo zasług nam nie przyniesie, ale oczywiście jest dosyć grywalna, jest na pewno bardziej grywalna od Bakara, więc damy ją do tieru C. Emrys, podobnie jak Bakshi, zresztą prawdopodobnie będziecie grali ich razem, więc jest to naprawdę jedna parka. Może damy go troszkę przed Bakshim, bo moim zdaniem Emrys jest ciekawszym bohaterem niż Bakshi. Falgrim, łucznicy. Jeśli chodzi o Falgrima, to łucznicy mają bardzo ciężkie chwile obecnie, ale jest to bohater dosyć solidny. Powiedziałbym, że wśród legionów strzelców jest to naprawdę spoko bohater, ale jako jednostka łucznicy sobie nie radzą, także pamiętajcie, że jeśli chcecie grać na kilka legionów, no to warto go mieć, ale jak nie mainujecie łuczników, no to go nie róbcie. Jeśli chodzi o Fregar, ostatnio dostała buffy. Uważam, że jest bardzo dobra do Syndriona, więc damy ją również wysoko. Będzie to Betier, bo uważam, że jest trochę słabsza od Syndriona. Syndrion daje nam coś, czego nie da żaden inny bohater, czyli 2 ataki na sekundę. Ale Fregar jest ok wyborem, jeśli chcecie grać na kilka legionów strzelców. Jeśli chodzi o Forondilla, to jest to bohater ok. Jakby chcecie grać na 5 legionów kawalerii, tak musicie go mieć, więc raczej jest jedynie dla mainów. Ale jak nie mainujecie kawalerii, no to zdecydowanie łatwiej sobie zrobicie Bakshiego i Emrysa, no i lepsze będą mieli dzięki temu osiągi. Dużej różnicy między G2 a G1 kawalerią nie ma, więc na siłę, jeśli nie gracie kawalerią, naprawdę nie musicie sobie robić G2 kawalerii. Jeśli chodzi o Bakara, no to na Openfieldzie uważam, że jest bardzo słaby. Powiedziałbym, że jest może nie aż słabszy od Alwyna. Jakby jak chcecie utrzymać jakąś pozycję, to wiadomo, przyda się, ale zasług za dużo nie przynosi. Za to wpędza wam jednostki do szpitala. Kolejny bohater do piechoty, czyli Goresh. Jeśli chodzi o Goresha, no to moim zdaniem nadal jest to S-tier, szczególnie, że na tym wyższym poziomie potrzebujecie dużo piechoty i tak naprawdę mamy obecnie 2 ciekawe legiony piechoty. Pierwszym jest oczywiście Goresh i Skogul, drugim jest Lei Quan i Kuma. Ale osobiście w obecnym stanie gry piechota naprawdę dominuje i uważam, że Goresh nadal jest solidnym wyborem, jeśli chodzi o legiony piechoty. Jeśli chodzi o Gwanwyn, to jest to bohaterka naprawdę spoko. Dzięki swojemu zatruciu z przebudzenia potrafi nam dać dużo zasług w takim podchodzeniu do siebie, więc Gwanwyn damy sobie nawet tutaj ponad Fregar. Jeśli chodzi o Hoska, no to osobiście nie widziałem, żeby za dużo robił obecnie. Damy go do C-tieru wysokiego. Oczywiście jest uniwersalny, co pozwala nam grać go w każdym typie jednostek, jednak są bohaterowie, którzy radzą sobie zdecydowanie lepiej. Jasne, w sezonie pierwszym jest to bohater fajny, ale tutaj, gdzie jestem na tym etapie gry, naprawdę reszta bohaterów radzi sobie zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o Indies, to uważam, że jest to bohaterka całkiem solidna, nie jest to jakiś wysoki betier, ale myślę, że obok Forondilla czy obok Fregar na pewno powinna się tutaj znaleźć. Kolejną bohaterką jest Kela. Dlaczego mamy tutaj Kelę? Dlatego, że ogranicza ona ciężkoranne jednostki w naszych marszach, dzięki czemu do naszego szpitala trafia mniej ciężkorannych jednostek. Więc jeśli próbujecie grać pod zamrażający pierścień, no to warto do takiego legionu dawać Kelę. Dla tych, którzy nie wiedzą, pierścień gramy na legionach piechoty głównie po to, żeby kupić trochę czasu naszym sojusznikom. Także Kelę osobiście dam w C-tierze. Nie jest to bestia na Openfieldzie, ale naprawdę ma swoje miejsce, jeśli chodzi o zagrania taktyczne. Jeśli chodzi o Kinarę, to pewnie złamie tutaj serce wielu osobom. Mi również pęka serduszko, ale no Kinara nie radzi sobie za dobrze obecnie. No i uważam, że jest to bohaterka pokroju może trochę lepsza niż Gwanwyn, szczególnie jak jest przebudzona, ale jak nie jest przebudzona, to uwierzcie mi, że będzie sobie radziła gorzej.
Także jak nie gracie łucznikami, to na pewno jej nie róbcie, a jak gracie łucznikami i macie okrojone fundusze, no to tokeny trzymajcie sobie na kolejne generacje. Jeśli chodzi o Krega, to jest to taki zapychacz. Wszędzie go możecie dać, ale jakoś nie radzi sobie za dobrze. Na D-tier może nie zasługuje, bo coś tam potrafi zrobić. W każdym razie myślę, że taki niski C-tier będzie miejscem dla niego. Mamy teraz nową bestię, która zawitała do świata Call of Dragons, czyli Kumę. Kuma jest obecnie totalnym S-tierem. Powiedziałbym, że na pewno jest lepszy od Goresza, tutaj nie ma co ukrywać, jest dużo lepszy od Goresza. Kuma tak naprawdę jest S-tierem plus, ale nie dałem tutaj takiej tabelki, więc będzie po prostu jako pierwszy w S-tierze. Także pamiętajcie o tym, że kolejność od lewej do prawej również sugeruje nam, który bohater, która para jest lepsza. Kolejny jest Lake One, czyli para do Kumy. Również bardzo mocny bohater na open fieldzie. Piechota obecnie dominuje, nie musicie się martwić, że złapie was po drodze kawaleria. Po prostu sobie wysyłacie legiony i przynosicie zasługi do domu. Szczególnie takim marszem jak Kuma z Lake One'em. Także obecnie powiedziałbym, że jest to najlepszy marsz w grze. Oczywiście ten marsz radzi sobie lepiej właśnie w takich melee walkach, w walkach w zwarciu, więc im po drugiej stronie więcej piechoty, tym ten marsz radzi sobie lepiej. Ale może nie będziemy się tutaj zagłębiać w poszczególne specyfikacje marszu. Kolejnym bohaterem jest tutaj LSY. Myślę, że jest to bohater naprawdę solidny, ale tak naprawdę większość bohaterów od kawalerii jest porównywalnych do siebie, więc nie jest to jakaś wielka różnica. W dalszym etapie gry na pewno różnice będą robiły ideały, pupile, więc dużo więcej aspektów, ale jakbyśmy porównali czystych bohaterów bez żadnych artefaktów, bez pupili, no to LSY wychodzi naprawdę dobrze. Nie jestem pewien, czy mają już ideał do swojego artefaktu, ale jak dostaną ten ideał, to naprawdę, kto wie, może będą nawet w S-tierze. Póki co, z tego co widziałem, radzą sobie dobrze, ale jest pewien marsz, który radzi sobie lepiej. Jeśli chodzi o Lilię, to nawet w 2025 radzi sobie świetnie, więc im szybciej sobie ją zrobicie, tym dla was lepiej. Bo jest to naprawdę chyba najlepsza inwestycja w bohatera w grze. Podejrzewam też, że jest tańsza od reszty. Po prostu w przypadku Lilii musicie sobie ją kupić za jednym razem, a reszta bohaterów chyba wypada drożej ogólnie, jak się podsumuje te wszystkie dzienne, niedzienne, więc Lilia jest naprawdę solidną bohaterką. Jeśli chodzi o Madeleine, to tutaj jest naprawdę ciężko mi ją zweryfikować, gdzie powinna być. Czy jakiś C-tier, czy może B-tier. Ona nie jest zła, jak jest przebudzona, tylko na tle innych legionów piechoty wypada naprawdę mizernie. Ale ogólnie Madeleine nie jest słabą bohaterką, więc damy ją chyba nawet w B-tierze, także dla mainów, nie wiem czy nawet w B-tierze. Damy ją chyba do C-tieru wysokiego. Ogólnie Madeleine nie radzi sobie za dobrze. Dajmy ją przed Hoskiem. Na pewno będzie lepszą bohaterką niż Hosk, ale żadnemu nowemu graczowi nie poleciłbym robić Madeleine, jeśli ma ograniczone tokeny. Lepiej te tokeny zainwestować w innych bohaterów. Kolejna jest Magrat. Magrat oczywiście będzie w S-tierze. Myślę, że jest chyba najlepszą inwestycją w całej grze. Z tego względu, że możecie ją grać w legionach łuczników. No i przede wszystkim możecie nią grać w legionach magicznych, gdzie radzi sobie również świetnie. Także osobiście, jeśli miałbym polecić wam jednego bohatera, którego macie robić, no to na pierwszym miejscu stawiam Magrat, która jest bohaterką do strzelców. Mimo wszystko, dzięki temu, że można nią grać z magami, dzięki tej uniwersalności daje ją tutaj do S-tieru. To jest bohaterka, na którą warto wydać tokeny. No i jak ją będziecie robić, to 5, 5, 5 i 1 w zupełności wystarczy. Jak nie chcecie dużo wydawać, no a to moim zdaniem jest jej kolejnym plusem. Jeśli chodzi o Mardoka, to jest to ok bohater do kawalerii, ale jakiś wybitny nie jest. Może damy go do takiego niskiego B-tieru. Ma naprawdę spoko umiejętności, gdyby jego rage skill nie był loterią, no to naprawdę mógłby być wysoko. W każdym razie jest to bohater ok, na pewno lepszy od pozostałych epickich bohaterów do kawalerii.
Kolejnym bohaterem będzie Mogro i tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Marsz, Mogro plus Dunfell radzi sobie naprawdę świetnie, jeśli chodzi o walkę przeciwko piechocie. Ale jeśli biją ich legiony dystansowe, ten Marsz nie zadaje wielkich obrażeń i nie przynosi dużo zasług. Więc raczej jest to taki marsz piechoty supportujący, który pozwala nam, może damy go tutaj za Dunfella, jest to marsz supportujący, który pozwala nam szybciej pokonać piechotę przeciwnika, ale niestety sam nie przynosi za dużo zasług. Wiecie co? Chyba jest lepszy nawet, powiedziałbym, od Ateusa, no. Tylko zależy, nie? Zależy, jak się nim tam gra. Jakby Mogro jest naprawdę fajny, radzi sobie w kawalerii, ma fajne debuffy, damy go tutaj wyżej. Uważam, że jest naprawdę niezły, ale no, żeby być wyżej, to czegoś im tam brakuje. Brakuje im obrażeń z kontrataku. Kolejną bohaterką jest Mu. Mu jest naprawdę świetna. Mu jest świetna, damy ją do S-tieru. Chyba będzie za Lilką, tak. Będzie na 5. pozycji, będzie za Lilką. Tutaj sprawa podobnie jak z Magrat. Ta bohaterka jest dla każdego. I jeśli się zastanawiacie, czy warto ją robić, to naprawdę warto. I warto trzymać tokeny właśnie na tę bohaterkę. Jeśli chodzi o Mu, to naprawdę radzi sobie genialnie. Myślę, że poziom jest porównywalny do Lili, do Magrat. Poza tym Mu możemy grać nawet w kawalerii, w magach, w strzelcach. Nawet w piechocie można tam gdzieś się wsadzić, więc może Mu nawet dałbym przed Lilią. Tutaj kontrowersyjnie uważam, że obie bohaterki są świetne, ale myślę, że Mu ogólnie daje nam więcej niż Lilia. Dla naszego konta daje nam więcej niż Lilia, to na pewno, także zostawmy na razie tak jak jest. Kolejną bohaterką jest Neja. Jeśli chodzi o Neję, to jest to naprawdę dobra bohaterka. Być może nawet dałbym ją do S-tieru, z tego względu, że ma niewidzialność i można ją wykorzystać w różnych, naprawdę w różnych sytuacjach. Można nią zagrać na przykład w legionach piechoty, żeby podejść pod przeciwnika, więc jest to naprawdę bardzo taktyczny wybór. No ale jak gram ją w legionach kawalerii, to jest po prostu bardzo dobrą bohaterką. No i myślę, że osobiście właśnie dzięki tej niewidzialności dam ją nawet na 1. pozycji. Kolejnym bohaterem jest Niko. Jeśli chodzi o Niko, to niestety podobnie tutaj jak reszta strzelców, jest to po prostu B-tier w tym momencie. Może nawet z czasem słabszy jest od Gwanwyn. I teraz pamiętajcie to, nieprzebudzony Niko jest słabszy od Gwanwyn, ale jak go przebudzicie, no to powinien przynosić więcej zasług. Mimo wszystko, no ten marsz, no nie radzi sobie za dobrze niestety obecnie. Obecnie są marsze lepsze. No niestety Nikodem nie radzi sobie na tym etapie gry już tak dobrze jak kiedyś. Przejdźmy do jego siostry. Mowa oczywiście o Nice. Nika tutaj was zaskoczy, ale uważam, że Nika jest naprawdę całkiem okej bohaterką. Jest to naprawdę całkiem okej bohaterka. Myślę, że jest dzięki temu, że łatwiej ją zrobić obecnie, aktualnie, no to dałbym ją nawet gdzieś, ja wiem, może tutaj. Myślę, że Nika zasługuje na taki B-tier. Wiem, że wielu z was jej nie używa, ale naprawdę potrafi coś tam zrobić na polu walki. Jeśli byłaby troszkę twardsza, trochę miała jakichś defensywnych statystyk, to naprawdę ten marsz, to naprawdę ta bohaterka byłaby niezła. Aktualnie jest bardziej bohaterką do takiego zapychania, jeśli chcecie grać na więcej legionów piechoty. Albo jak nie macie żadnych bohaterów do piechoty, no i macie tylko Nikę, no to mi osobiście Nika przynosi najwięcej zasług ze wszystkich moich bohaterów do piechoty. Więc jak nie robicie bohaterów do piechoty, tylko robicie sobie inne jednostki, no to Nikę powinniście mieć w miarę zrobioną. No i Nika naprawdę z tych darmowych, powiedzmy to, bohaterów przynosi najwięcej zasług. Kolejną bohaterką jest Pan. Pan jest totalnie niegrywalna na polu walki, więc jej nie używajcie. Oczywiście Pan możecie sobie zbierać manę. Kolejną bohaterką jest Sybil. Jeśli chodzi o Sybil, no to jest to, powiedziałbym, może nawet B-tier, szczerze mówiąc. Jedyne, co nam Sybil może zaoferować, to przerwanie obrony, które Niko ma większe. Ale w aktualnym stanie gry jest tyle piechoty, że ona nie nadąża nakładać tego przerwania obrony.
Więc Sybil jest po prostu ok dla mainów łuczników, ale jak nie mainujecie ich, to sobie jej nie róbcie. Na taki Falgrima możecie wykorzystać nawet w legionach kawalerii na siłę, więc Falgrim ma trochę większą użyteczność. Kolejną bohaterką jest Skogul. No i uważam, że Skogul jest naprawdę, jeśli nie S-tierem, no to na pewno wysokim A-tierem. Może nawet dajmy ją przed Neją, z tego względu, że chociaż to są tak naprawdę porównywalne bohaterki, Skogul jest tak wysoko, bo ma naprawdę unikalną umiejętność, czyli te szarże. Nikt tak szybko nie biega w legionach piechoty jak Skogul. No i naprawdę do zagrań jakichś taktycznych, genialna bohaterka. Trochę podobnie jak Neja, obie te bohaterki mają taką specjalną umiejętność, której nie ma nikt inny, więc naprawdę bardzo wysoki A-tier. Kolejnym bohaterem jest Syndrion. Mimo że osobiście mam go przebudzonego, no to z łuczników jest chyba słabszy od Falgrima, powiedziałbym, osobiście. Ale myślę, że jest lepszy od Sybil, więc jest to również bohater dla mainów łuczników. Na łucznicy aktualnie są, nie oszukujmy się, najgorszą jednostką. Kolejną bohaterką jest Taleja. Jeśli chodzi o Taleję, to no Taleja, nie oszukujmy się, Taleja nie zachwyca. Taleję, powiedziałbym, że magowie mają tylu bohaterów, których mogą sobie wybrać, że Taleja będzie po prostu moim zdaniem w C-tierze. Jakby magowie mają tyle opcji, że nie muszą w ogóle jej robić. U niektórych ludzi jakoś tam działa, ale ogólnie naprawdę magowie mają mnóstwo opcji i jeśli macie kogoś skipować, no to raczej w pierwszej kolejności skipnąłbym Taleję. Kolejną bohaterką jest Tara. Jeśli chodzi o Tarę, to jest to taka supportująca postać. Jasne, dzięki temu, że za leczenie teraz otrzymujemy również jakieś tam zasługi zwiększone, no to Tara przynosi całkiem spoko ilości zasług. No i myślę, że to jest taki również porównywalny, powiedziałbym, B-tier, może na poziomie Ateusa. Naprawdę ta dwójka jest solidnym wyborem, jeśli chodzi o bohaterów epickich. Kolejna bohaterka, Teja. Tutaj mam zagwozdkę troszkę. Czy dać ją tutaj na wysoki A-tier, czy dać ją może na jakiś niższy, może nawet nie niższy, ale na S-tier? Naprawdę Teja potrafi zagwarantować nam dużą przeżywalność. Za tarcze są teraz zasługi, więc w zasługach również Teja nie odstaje. Poza tym jest uniwersalną bohaterką, więc myślę, że na ten S-tier naprawdę zasługuje. Kolejnym bohaterem jest Theodor. Jeśli chodzi o Theodora, to naprawdę świetny bohater, potrafi nam pomóc zniszczyć wrogi legion dosyć szybko. I uważam, że Theodor jest naprawdę solidnym wyborem, jeśli chodzi o legiony kawalerii. No i pamiętajcie o tym, że kawaleria jest taką jednostką, że musicie mieć te kilka marszy, żeby granie kawalerią miało sens. No bo jednym legionem kawalerii to za dużo nie zrobicie, a jeśli chcecie mieć jeden legion kawalerii, taki solidny, żeby wysłać go do zgrupowanych armii, no to naprawdę wystarczy wam Emrys oraz Bakshi. Jeśli sobie ich przebudzicie, no to możecie ich wysyłać do zgrupowanych armii i coś tam zasług wam powinni przynieść, jeśli osoba, która będzie tą zgrupowaną armią kierowała, będzie wiedziała, co robi. Kolejną bohaterką jest Tandelyn. Tandelyn jest naprawdę świetną bohaterką, ma świetne debuffy. No i jeśli gracie magami, no to Tandelyn jest naprawdę w top 5 magów. Poza tym dzięki swoim debuffom całe nasze przymierza, całe nasze watachy zadają dużo większe obrażenia. No i przede wszystkim osoba, która zostanie trafiona skillem Tandelyn, nie może wejść do miasta, nie może wejść do garnizonu. Więc to wszystko sprawia, że Tandelyn jest naprawdę bardzo mocną bohaterką. Kolejnym bohaterem jest Tobin. Uważam, że Tobin jest naprawdę świetnym bohaterem do kawalerii, szczególnie dzięki Uragowi. W parze z Uragiem naprawdę potrafią zrobić mnóstwo dobrego, potrafią przynieść mnóstwo zasług. Wiem, że Tobin jest często pomijany przez wiele osób, ale Tobin naprawdę radzi sobie genialnie. Kolejnym bohaterem jest Tochar. Myślę, że Tochar jest naprawdę spoko, ale wszystkie tokeny, które macie,
raczej odkładajcie w bohaterów G3, no i może w G4 w Tandelyn, jeśli gracie magami. Także Tochar, myślę, że damy go tutaj obok Bertranda. Bertrand jest wyżej z tego względu, że lata, więc będziecie mogli go wykorzystać do jakiegoś sneaky ataku swoimi celestialkami. Kolejnym bohater jest Urag. Myślę, że Urag jest obecnie najlepszy bohaterem do kawalerii. Myślę, że Uraga możemy dać tutaj w Estierze. Dajmy tak, żeby nie było, że nie ma tutaj żadnego bohatera z kawalerii. Także kawaleria ma również swoich przedstawicieli w Estierze. Pamiętajcie, że kawaleria to jest taka dziwna jednostka, gdzie musicie mieć kilka marszy. No i najlepiej jak macie kilka osób, którzy grają kawalerią, no bo w pojedynkę czasem ciężko jest coś zrobić na większych wojnach. Natomiast zgrupowane armie, naprawdę takie masówki kawalerii, no są obecnie również nie do zatrzymania, więc sama kawaleria jako jednostka, jeśli całe przymierze ma dużo kawalerzystów, no to jest to naprawdę S-tier, jeśli chodzi o typ jednostki. Natomiast w pojedynkę może być wam ciężko, więc jeśli chodzi o granie kawalerią, to jest to naprawdę specyficzna rola. No są to tacy asasyni, zabójcy, więc miejcie to z tyłu głowy przy wyborze swojej jednostki. Kolejny bohater to Welyn. Jeśli chodzi o Welyna, to naprawdę solidny wybór. Na jego korzyść działa to, że jest z S1 i bardzo łatwo go zrobić. Wypada często ze skrzyń, więc damy go sobie tutaj nawet. Myślę, że jest słabszy ogólnie w tym momencie od Bertranda i Tochara, ale z racji takiej, że można go dać wszędzie, to całkiem sobie nieźle poradzi, tak? Więc Welyn jest również solidnym wyborem. Kolejnym bohaterem jest Walder. Myślę, że Walder jako jeden z nielicznych bohaterów epickich trafi do tego atieru, szczerze mówiąc. Czasem para Welyn-Walder zrobi więcej niż Bertrand z Tocharem, więc miejcie to z tyłu głowy. Ale ogólnie naprawdę Walder jest mega mocny jak na bohatera epickiego. I w Legionach Magicznych, które są naprawdę dobre, radzi sobie całkiem okej. Kolejną bohaterką jest tutaj Zajda. Zajda osobiście sama nie jest jakaś wybitna, ale dzięki temu, że gramy ją z Magrat i można ich grać w Legionach Magicznych, to jest naprawdę bardzo mocna bohaterka. Także dajemy ją tutaj pod Magrat, żebyście wiedzieli, że je gra się razem, ale myślę, że to Magrat jest tutaj tym głównym czynnikiem, który sprawia, że ten marsz działa tak dobrze. Zerknijmy sobie jeszcze na ostatnie takie spojrzenie, czy to wszystko się tutaj zgadza. Ogólnie chyba spoko to wygląda. Wiem, że w atierze jest dużo kawalerzystów, ale powtórzę to jeszcze raz dla tych, którzy dopiero zaczynają. Jeśli chcecie grać kawalerią, to musicie mieć naprawdę kilka legionów kawalerii, żeby to miało sens. Oczywiście możecie sobie zrobić jeden mocny marsz do zgrupowanych armii, no i wtedy tak naprawdę wystarczy wam Emrys z Bakshim, którzy radzą sobie naprawdę dobrze. Także podsumowując obecny stan gry, bohaterów ze stieru sobie róbcie. Oczywiście Uraga, jak nie gracie kawalerią, nie musicie, ale uważam, że jest to najlepszy marsz, najlepszy bohater do kawalerii. Może dzięki ideałowi, ale zobaczymy jeszcze, jak ideał dostanie nowa para, czyli LSY z Neją. Być może wtedy oni się wysuną na prowadzenie, ale aktualnie Urag z Tobinem są moim zdaniem top 1 legionem kawalerii. Może dodamy sobie jeszcze S+ kategorię z tego względu, że są bohaterowie, których po prostu musicie mieć, niezależnie czym gracie. Myślę, że S+ kategorią jest to, jakby wszystkie tokeny jakie macie spokojnie możecie używać na tych bohaterach. Lilię możecie sobie kupić i chyba tyle, nie? Może nową piechotę bym tu wrzucił, ale nie jestem pewny, jak taka piechota sobie będzie radziła na niższym poziomie, a Magrat, Mu, Teja czy Lilia zawsze znajdą swoje miejsce do gry, przyniosą wam mnóstwo zasług. Także powiedzmy to jeszcze raz, w S+ są bohaterowie, których każdy musi zrobić, niezależnie czym gra i nie wyjdzie na tym źle. Także 4 bohaterów, których mogę polecić z czystym sercem dla każdego, to właśnie ci bohaterowie. No, zauważyłem, że nie mamy tutaj Bachorna, więc jeśli chodzi o Bachorna, to myślę, że jest to również taki całkiem dobry, powiedziałbym, A-tier. Jasne, radzi sobie dobrze, ale po prostu są również lepsi. Także w tym filmie to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić. Trzymajcie się, elo!